Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Jest ze mną Wojciech Turżański, fotograf amator, mogę tak powiedzieć? Bo powiedziałeś, że nie jesteś fotografem, ale fotografia to całe twoje życie. Tak, nie jestem zawodowcem, to prawda, ale urodziłem się i wychowałem w domu pełnym pasji. Zawsze były pod ręką jakieś aparaty. Tata bezustannie robił zdjęcia, potem brat starszy. Ja też dostawałem do ręki aparat. Czasem robiłem zdjęcia aparatem taty, czasem brata. Chodziliśmy na długie spacery po Lublinie, czasem po obrzeżach Lublina, tam gdzie coś nowego powstawało, albo w kierunku Starego Lasu. To zupełnie inny świat, lata 60., lata 70. Gdyby nie zdjęcia i wspomnienia, to trudno to by sobie było młodszym ode mnie wyobrazić. Jasne, tak musimy nawiązać do tego, że w ramach współpracy właśnie z naszą pracownią ikonografii przekazałeś już nam około 500 kadrów. Są to zdjęcia twojego autorstwa, ale są to zdjęcia autorstwa także twojego taty. Wśród nich bardzo ciekawymi są kolorowe slajdy z Lublina. To jest początek lat 60., prawda? Więc jakbyś mógł opowiedzieć o tym, czy znasz okoliczności powstania tych fotografii, jeżeli chodzi o fotografowanie twojego taty, i czy brałeś udział w procesie? W powstawaniu części zdjęć oczywiście brałem udział, bo chodziliśmy na spacery. Widzę tutaj skany zdjęć ze Starego Miasta. To miasto, ta część miasta wyglądała wtedy zupełnie inaczej, a jeszcze chyba robione były w niedzielę, więc są zupełne pustki. Tak, to da się zauważyć. Mhm. Prawda? I nie ma ludzi i na parterze najczęściej są mieszkania. Dzisiaj Stare Miasto, pomijając tą sytuację związaną z pandemią, żyje. Jest na nim pełno ludzi wieczorami w ogródkach i wewnątrz lokali gastronomicznych. Są galerie sztuki, są jakieś sklepy. No, sklepów właśnie niekoniecznie. Bywają takie małe z jakimiś pamiątkami, ale one też znikają, to prawda. Ale kiedyś tak Stare Miasto nie wyglądało. Takim najbardziej ruchliwym punktem na Starym Mieście, jaki mi się kojarzy, to była apteka istniejąca do dziś na Bramowej 2. To była jedyna apteka całodobowa w Lublinie. Jak była potrzeba kupienia leku, to trzeba było pójść na Bramową albo pojechać. Jeśli komunikacja miejska już nie działała, to zostawała taksówka, co też nie było takie proste, bo raczej... Czyli to była jedyna apteka w Lublinie, całodobowa. Jedyna całodobowa apteka. To samo ze sklepami. Po północy był tylko jeden sklep. Jeszcze w latach 70. to był sklep obok Powszechnej, czyli dzisiaj jest to w całości ten budynek zagospodarowany przez Grand Hotel Lublinianka. Wtedy oprócz części, w której był hotel, była jeszcze kawiarnia, był ten sklep nocny spożywczy, jak pamiętam, i restauracja powszechna, bardzo magiczne miejsce. Tak, tutaj na jednym kadrze uchwyciłeś właśnie widok Powszechnej od Krakowskiego. Tak, już chyba w zachodzącym słońcu. Tak. Także Stare Miasto wyglądało inaczej, zupełnie inaczej niż wtedy, gdy to było całe miasto otoczone murami, bo wtedy tutaj całe życie handlowe to tutaj kwitło i wyobrażam sobie, że tu był zgiełk, tumult, nawoływania, zachęcania do kupowania, zwierzęta żywe. Także zupełnie inny obraz. Dobrze, że to miasto, ta część miasta ożyła teraz. Te zdjęcia z lat 60.
Są robione na materiałach enerdowskich firmy Orwo Color. One mają taki bardzo typowy dla epoki zafarb. Muszę powiedzieć, że zachodnie filmy diapozytywowe miały podobny zafarb. To była taka niedoskonałość, ale z perspektywy czasu one mają swój smak, tak jak czarno-białe fotografie w sepi. Jasne, tym bardziej współcześnie są niezwykle doceniane te ciepłe barwy i też, no bo tutaj możemy wyróżnić w sumie kilka takich charakterystycznych odcieni. Od czego to zależało? To od bardzo wielu czynników. Na to się składał i obiektyw, i warunki oświetleniowe, i sposób wywołania. Mały błąd przy wywoływaniu już mógł też zachwiać całą równowagą barw na zdjęciu. Ale przede wszystkim to był taki charakter materiału fotograficznego. Rozumiem. Jak patrzę na te zdjęcia, to nasuwa mi się pytanie, czy chciałeś być fotoreportażystą, dokumentalistą miasta? Czy o co ci tak naprawdę chodziło? Bardzo chciałem. Widziałem pracę redakcji Kuriera Lubelskiego z bliska. Bardzo mi się podobała praca pana Jana Trębeckiego. W redakcji na strychu była ciemnia fotograficzna, niezależnie od tego, że i CAF miał swoją pracownię, to i w Kurierze była. Niestety ta pracownia została zniszczona przez Służbę Bezpieczeństwa w stanie wojennym. Wszystko, co tam się znajdowało, zostało wyniesione i z tego, co wiem, to większość rzeczy zaginęła. Widziałem, że ta praca jest ciekawa. W oczach mi stoją, przed oczami stoją mi takie zdjęcia, jak pan Trębecki na tle kogucika, chciałby się powiedzieć, z bramy trinitarskiej, a to bardzo duży kogut się okazuje. Tylko z dołu nam się wydaje takim malutkim kogucikiem, który chyboce się na wietrze. Tak, to Jacek Mirosław też miał zdjęcia z wieży trinitarskiej z kogutem. Tak, i Jacek Mirosław też, to taki troszkę już późniejszy fotograf, młodszy, ale też bardzo mi imponowała ta praca. Jedyne, co mi się w tej pracy nie podobało, to konieczność bywania na takich sztywnych spotkaniach, gdzie trzeba było uwieczniać notabli partyjnych. Jasne, bardzo dużo tych zdjęć znajduje się w tych kolekcjach. Ale jest to też obraz epoki. Tak jak się nie powinno niszczyć pomników, można je najwyżej przestawić, tak nie powinno się zacierać, fałszować historii w żaden sposób, ani upiększając, ani obrzydzając. No i pod tym muszę się podpisać. Zacząłeś tak na poważnie w szkole średniej, tak? Bo tutaj chcę nawiązać do barwnych historii, jeżeli chodzi o twoje fotografowanie, nawet powiedzmy w czasie lekcji. Czy w czasie wolnym? Jak to było? Tak, w szkole średniej to już miałem hopla. To trzeba przyznać. Przerwy raczej spędzałem w oknie liceum Staszica. Piękne widoki były na Aleje Racławickie, na postój taksówek, na trolejbusy. Wtedy Aleje Racławickie miały bardzo charakterystyczny wygląd. Piękne drzewa rosły, wysokie, dorodne topole. To była ulica o dużym natężeniu ruchu, bardzo żywa. Bardzo lubiłem obserwować w ogóle ruch uliczny, nie tylko uwieczniać. Miasto to dla mnie najciekawsze miejsce do życia. Owszem, na wsi można spędzić dzień, 2, 3, 5, ale domek na wsi mieć na stałe nie. Oczywiście fotografuję czasem przyrodę i fotografowałem, ale jednak jestem zwierzęciem miejsc. To bardzo widać na tych zdjęciach.
powiedzmy 1/3 całej kolekcji to okolice, nazwijmy to dzielnicę uniwersytecką, okolice Wieniawy. Czy to właśnie wtedy robiłeś te zdjęcia? Najczęściej tak. Zaraz po lekcjach ja chodziłem do szkoły z aparatem, zawsze miałem aparat przy sobie. I albo przed lekcjami w drodze do szkoły, albo na przerwach przez okno naszej ukochanej budy, albo po lekcjach snułem się po mieście, jakoś się do domu nie śpieszyłem, starałem się wykorzystać jak najdłużej to, że jest pogoda do zdjęć. Tak, to nawet widzę, wdrapywałeś się też wyżej. Jest kilka widoków z dachów. Tak, kuzyn postarał się o klucz, żeby dostać się na dach Instytutu Fizyki. Obfotografowałem wtedy Lublin naokoło, ale to już byłem wtedy studentem. To może być rok 77 albo 78. W kilku przypadkach wchodziłem na klatki schodowe domów i otwierałem okna. Wtedy nie było domofonów. A, w klatkach, okej. Tak, nie było domofonów i nie były zabite okna. I jeśli jakiś mieszkaniec wychodził z mieszkania i widział, że mam aparat i torbę fotograficzną, to nawet mnie nie zaczepiał. Bo... Po prostu myślał, że jesteś fotoreporterem. Dokładnie. Bardzo często ludzie mnie zaczepiali na ulicy. Jak siedziałem na ławce, czy robiłem jakieś zdjęcia. Pamiętam takie wydarzenie, siedziałem na placu Katedralnym, wtedy tam był przystanek autobusowy i trolejbusowy i postój taksówek, a nie parking, jak teraz. I podszedł do mnie pan i zapytał mnie, czy nie poszedłbym z nim na Kunickiego pokazać, jakie mają trudne warunki mieszkaniowe, jaką mają ubikację w podwórzu, żeby o tym napisać w kurierze. I co, poszedłeś? Nie mogłem oszukiwać. Oczywiście wytłumaczyłem, że nie jestem z kuriera. Wszyscy automatycznie kojarzyli mnie z kurierem, chociaż wtedy wychodził Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski, 2 lokalne gazety, ale Sztandar Ludu nie miał takiego wzięcia. Ludzie jak wychodzili z pracy, to pierwszą rzeczą, jaką robili, to było kupowanie w kiosku Kuriera Lubelskiego, a kiosków w mieście było mnóstwo. Tak, to da się zauważyć też na twoich fotografiach, jeżeli chodzi o te śródmiejskie ujęcia. Niesamowity ruch uliczny. I widać, że na części z tych miejsc ty po prostu wychodziłeś wtedy, kiedy wychodzili też ludzie, bo chyba to cię najbardziej interesowało, jeżeli chodzi o miasto. Kiedyś ludzie żyli inaczej. Po pracy mieli czas dla siebie. Dzisiaj to się bardzo zmieniło. Wszyscy pracują po godzinach albo w domu dodatkowo. Są bardzo zapędzeni. Wtedy ludzie wychodzili na spacery, do kawiarni. Kawiarnie nie były drogie. I chodzili na zakupy. No, zakupy to była ważna część, jeśli chodzi o czas, jaki zajmowały, Tak, bo absorbujące. I nie mówię tu tylko o okresie świątecznym, przedświątecznym, kiedy trzeba było po prostu zdobyć czy karpia, czy szynkę, wystać ją w nocy w kolejce, ale wszystkiego brakowało. Dokładnie wszystkiego. Trudno było się zaopatrzyć w podstawowe nawet rzeczy. Ludzie sobie nie wyobrażają, jak to wyglądało. Dzisiaj jedzie się do sklepu i po pół godzinie ma się w koszyku rzeczy za 400, 500, 600 zł, czasem nawet za dużo. I te spacery połączone też były z zakupami, ale to w ogóle ludzie byli tacy wyluzowani, spokojniejsi, niezapędzeni, bardzo życzliwi. Jakoś być może upływ czasu ubarwia wspomnienia. To
Być może tak. Być może, no ale z czasem człowiek przechodzi na tę drugą stronę, kiedy zaczyna wspominać i się dziwi, że już osiągnął wieki, jaki osiągnął. Tak, i łagodnieje i kiedyś to było jednak. Tak, ja się boję popaść w taką pierdołowatość, żeby mówić, o panie, jaka to teraz młodzież jest dawniej. Nie, to tak nie jest. Trzeba z tym uważać, trzeba się kontrolować, bo to nie jest prawda. Mówisz, że podczas tych twoich spacerów fotograficznych ludzie brali cię za fotoreportera. Ty byłeś tak obłożony sprzętem? Powiedz mi, czym fotografowałeś i czym chciałeś fotografować. To też jest istotne. Mój pierwszy aparat to był aparat radziecki, szkolnik. Nie wiem, gdzie tata go kupił, może w czasie jakiegoś wyjazdu do Związku Radzieckiego. To był odpowiednik polskiego aparatu Druh, bardzo podstawowy aparat, dużo obrazkowy. I dostałem ten aparat w 3. klasie szkoły podstawowej, czyli jak miałem 10 lat. Interesowało cię to, czy po prostu tata chciał, żebyś robił to, co... I nie interesowało mnie to, bo ja chciałem i korzystałem z różnych aparatów, jakie miał brat czy tata, ale chciałem mieć swój. Nie pamiętam jak wcześniej, ale domagałem się wręcz aparatu. A przedtem pamiętam taką wycieczkę do Kazimierza Dolnego, wycieczkę szkolną. To mogła być 3. klasa. Wtedy nie miałem własnego aparatu, ale tata dał mi jeden z 2 takich bardzo fajnych aparatów enerdowskich. One się nazywały Verra i Verramati. One miały taką ciekawą konstrukcję, że jak się osłonę przeciwsłoneczną odkręciło i odwrotnie się nałożyło na obiektyw i zakręciło, to cały obiektyw był zasłonięty, tak że nie można było zmienić ustawień migawki i przysłony przy naciąganiu, bo naciągało się migawkę pierścieniem przy korpusie aparatu. On był na obiektywie i można było łatwo zmienić ustawienia. I tym aparatem robiłem w Kazimierzu zdjęcia. Oczywiście bardzo motoryzacyjne. No to przejdziemy do tego za chwilę, bo to jest bardzo ciekawe. I to był kolorowy film. On przez wszystkie przeprowadzki przetrwał. W przeciwieństwie do zdjęć z mojego pierwszego aparatu. A tym pierwszym aparatem bardzo żałuję, że nie mam tych zdjęć. Robiłem zdjęcia wszystkich polskich autobusów, jakie jeździły po Lublinie, ponieważ komunikacja miejska była słaba. Mówimy tutaj o końcówce 60. lat, tak? Czy... Tak. Nie odmładzajmy się aż tak. Nie odmładzajmy się. Urodziłem się w 57 roku, czyli jak miałem 10 lat. A nie, no dobrze, 60, dobrze. No tak, faktycznie. Nie mogę się też tak postarzać. Trochę chciałeś się postarzyć tutaj, tak, nabrać doświadczenia dodatkowo. Jeździły autobusy zakładowe, które z dużych zakładów pracy, fabryk, instytucji przewoziły pracowników. To były bardzo ciekawe autobusy, nierzadko produkowane w niewielkiej ilości egzemplarzy, albo już wiekowe, które za chwilę zniknęły. Niestety w Polsce jest tak, że autobusy czy ciężarówki szły do kasacji i nawet jak się jakiś autobus uratował jako rodzaj hangaru czy wieży kontroli lotów na lotnisku wojskowym, uratował się w ten sposób pierwszy polski autobus SAN, to przy jego rekonstrukcji nawet fabryka w Sanoku nie potrafiła udostępnić żadnej dokumentacji. Nic się nie zachowało. I trzeba było wyszukiwać zdjęć, wyszukiwać świadków, dobierać podobne elementy wyposażenia z epoki. I czy ty brałeś udział w takim przywracaniu tej dokumentacji? Nie, ale byłem świadkiem tego i miałem okazję
i jeździć tym autobusem, no dla mnie to czar wspomnień. Nie wiem, jak moje zdjęcia są odbierane przez bardzo młodych ludzi, ale w wieku szkolnym czy studenckim uwielbiałem oglądać zdjęcia z okresu międzywojennego, z lat 50., 40. To dla mnie był fascynujący świat, zupełnie odmienny. Ciekaw jestem, czy dzisiaj, gdy ktoś ogląda moje zdjęcia, ma takie same odczucia. Gdyby tak było, to bardzo bym się cieszył. Myślę, że jest podobnie, plus ich forma. Chodzi mi tutaj głównie o slajdy. Czyli jednak kolor bardziej przemawia. Nie, właśnie w dwójnasób. Moim zdaniem teraz, żeby zainteresować starszą fotografią, starszą mówimy tutaj o latach 70., właśnie muszą to być slajdy z charakterystycznym odcieniem, powiedzmy takiego pomarańczowego, zielonego, niebieskiego, plus jeszcze zdjęcia czarno-białe, do których też jakoś czuje się taki sentyment, chociaż chodzi mi tutaj o to obecne pokolenie, nie miało za bardzo z tym wspólnego nic. Muszę powiedzieć, odnosząc się do tej uwagi o kolorystyce zdjęć, czy błędach, czy uszkodzeniach zdjęć, że udało mi się sfotografować prototyp polskiego samochodu, i prawdopodobnie jest to jedyne zdjęcie, jakie przetrwało. I gdy szło do publikacji, gdy się ukazało w miesięczniku Automobilista, byłem zaskoczony, że z 2 zdjęć zrobionych z jednego miejsca wybrano to uszkodzone. Nie retuszowano. Redakcja powiedziała, że oni mają takie założenie, że to jest znak czasu. I tak ma pozostać. Specjalnie wybrali to uszkodzone zdjęcie, bo są też inne prezentowane podejścia, żeby takie zdjęcia doczyszczać, udoskonalać. I dla mnie one mogą dużo stracić, a nawet wszystko stracić. Muszę powiedzieć, że dobierałem ostatnio do ramek parę zdjęć bardzo ciekawych taksówek, żeby sobie je w pracy powiesić. Jedno zdjęcie było ciekawe, ale ono było tak technicznie wykonane, jakby powstało wczoraj, chociaż to był film Orwo Chromiusz, ten lepszy, że razem z właścicielem warsztatu zakładu fotograficznego odrzuciliśmy je już w pierwszym podejściu, bo jednak te zdjęcia czarno-białe czy kolorowe z tym charakterystycznym zafarbem, takim ciepłym, jakimiś uszkodzeniami, mają więcej uroku niż te zdjęcia perfekcyjne. Nawet z tamtej epoki. Tak, i o to właśnie chodzi, dlatego współczesne pokolenie tak bardzo chętnie korzysta z różnych filtrów, jeżeli chodzi o tę fotografię cyfrową, czy fotografię pojawiające się na Facebooku, Instagramie, czy gdziekolwiek, i coraz chętniej wraca do tej fotografii analogowej, bo właśnie interesuje ich ten efekt upływu czasu. I wydaje mi się, że też perspektywy powietrznej, jeżeli można to tak uchwycić, której brakuje jednak tej obecnej fotografii, takiej wycyzelowanej na 100%. Tak, dawniej głębia ostrości przy ówczesnej optyce była znacznie krótsza i to, co było najważniejsze na zdjęciu, było ostre, a to, co z tyłu, tak, rozmyte. I to jeszcze było pogłębiane przez fakturę materiału fotograficznego, przez ziarno. Ziarno na zdjęciach uważano kiedyś za błąd fotograficzny. Ale jeśli nie miałem żadnego dobrego negatywu pod ręką, to sięgałem do puszki z radzieckim negatywem, który sam ciąłem i ładowałem do kaset.
wiedząc, że jest bardzo kiepski, bardzo ziarnisty, ale wolałem zrobić nim zdjęcie, niż nie zrobić wcale. A czy wtedy, kiedy ty robiłeś zdjęcia, to czy ty myślałeś odwrotnie niż to, co powiedziałem teraz? Że my dążymy jednak do tego specyficznego ziarna, wyglądu tych zdjęć, przebarwień, jeżeli chodzi o fotografię kolorową. A czy ty wtedy zdawałeś sobie z tego sprawę, czy ty dążyłeś odwrotnie? Raczej godziłem się z ziarnem. Nie stanowiło ono dla ciebie takiej wartości, jaką stanowi ona dzisiaj, tak? Wiedziałem, że w niektórych sytuacjach muszę się zgodzić na ziarno i ono miało dla mnie urok, jeśli chciałem zrobić z ręki, a nie ze statywu zdjęcia wieczorne, kiedy zapadał zmierzch, niebo jeszcze nie było czarne. To jest w ogóle najlepsza pora do fotografii nocnej. Jednocześnie nie chciałem korzystać ze statywu. Najczulsze filmy, jakie były dostępne na rynku, to były filmy o czułości 27 din. Ja je naświetlałem tak jak film 30 din i trzeba było je przewołać w jednym z wywoływaczy. On się chyba nazywał hydrofen. I w ten sposób osiągało się wyższą czułość kosztem ziarna. W lecie... No tak to się odbywa. I dla mnie te zdjęcia, jedno nawet wisi w mojej jaskini skarbów, na ścianie jaskinia skarbów, to jest takie pojęcie mojego pokoiku, w którym wnuki wiedzą, że mam wiele fajnych rzeczy. I co, można tam się bawić? Bawić, tak. I na ścianie wisi właśnie takie zdjęcie powiększone do dużych rozmiarów trolejbusu, który na rondzie przejeżdża przed ratuszem i w środku już świeci oświetlenie jarzeniowe, widać pasażerów. Twarzy raczej się nie rozpozna, bo już odległość i ziarno to uniemożliwiają. Wygląda troszeczkę jak taki obraz namalowany wieczorową porą. To aluzja do bruneta. Wieczorową porą. W lecie czasem, jak nie miałem już innego filmu, to używałem filmu o czułości 15 din. One wymagały długiego czasu naświetlania, więc spokojnej ręki. I były w zasadzie do wykorzystania w lecie, bo one do zimy by się nie nadawały, one nie wytrzymywałyby tego kontrastu. Rozumiem. Biały śnieg i cienie głębokie. To są zdjęcia na tym filmie są bardzo takie dobre, jeśli chodzi o brak ziarna, ale czasem aż za czyste. Tak czyste zdjęcia to ja w tamtej epoce widziałem tylko na zdjęciach fabrycznych samochodów, takie dla dziennikarzy. Absolutna perfekcja, że nawet w dzień one były robione ze statywu. Ale czy one są ładne? Zaczynają mi się bardziej podobać moje zdjęcia. I mam nadzieję, że... Bardzo się cieszę, że zaczynają ci się podobać twoje zdjęcia, bo chciałbym cię do tego przekonać, że one naprawdę są niesamowite. Teraz... Ale to jeszcze muszę coś powiedzieć. Brat, który jest pasjonatem komunikacji miejskiej, trolejbusów, tramwajów i uchodzi za znawcę w tej dziedzinie. To jest do dwóch, tak? Tak. Wstawił kiedyś jakieś moje zdjęcie. Nie pamiętam już, czy to był trolejbus, czy tramwaj. I ktoś napisał pod tym zdjęciem komentarz, że zdjęcie jest zajebiste. Zrobiło mi się smutno. Brat mi wytłumaczył, że to pojęcie znaczy zupełnie coś innego niż ja myślę, że to jest wielki komplement. Jednak człowiek się z wiekiem nie nadąża za zmianą pojęć, słownictwa. No tak, ale warto, żebyśmy byli na bieżąco. Tak Warto. jak rozmawialiśmy wcześniej tutaj. To bycie nie na bieżąco spowodowało, że przeżyłem mały zgrzyt. Ale dzisiaj się z tego śmieję. Tak. Słuchaj, mówiłeś o zdjęciu autobusu. Powiedz mi, czy ty od początku, jak
zacząłeś robić zdjęcia. Czy od początku miałeś taki zamiar połączyć swoje dwie pasje, czyli motoryzację i fotografię? Dlatego fotografowałeś, żeby jednak uchwycić komunikację, taksówki? Tak, ale moją pasją był też Lublin. Cały czas tata żył tym, co się działo w Lublinie. Chodziliśmy w różne miejsca, w różne zakątki Lublina. To moje zamiłowanie do Lublina zostało dodatkowo podbudowane spotkaniem z panem Henrykiem Gawareckim. To był niezwykły człowiek. Któraś z koleżanek w liceum przyprowadziła do nas na lekcję pana Gawareckiego. To spotkanie przeżywałem przez parę dni. Tak niezwykle ciekawie opowiadał o mieście. W ogóle był tak niezwykłym człowiekiem. Po prostu zaczarował mnie. No rozumiem. A dzisiaj jest w sumie jedną z niewielu postaci, z których korzystamy na co dzień w naszej pracy, jeżeli chodzi o opisywanie miasta. Tak, to jest ciekawe. Pasjonat, który zarażał tym wirusem miłości do Lublina. Ja już zresztą byłem zarażony, on po prostu pogłębił moją chorobę. Ja wiem, że to jest ciężkie życie ze mną, że jak jadę gdzieś, na przykład jedziemy z żoną do córki, idziemy po ulicy Berlina, czy później Nowego Jorku i rozmawiamy, ja mam ten odruch, że nagle znikam albo wyłączam się z rozmowy, podnoszę aparat i pyk, pyk, pyk. Ja wiem, to jest chore. No ale trudno. Właśnie kiedyś, o tym muszę powiedzieć, że fotografia to była magią. Robiło się zdjęcie i nie wiadomo było aż do momentu, kiedy wywoła się co najmniej negatyw. Co wyszło? A czekać można było, jak się dziś wyjechało poza dom, tydzień, 2, a nawet 3. I przy pewnym doświadczeniu już można było z negatywu się zorientować, czy zdjęcie się udało. Czasem dopiero powiększenie dawało pełny obraz. W ogóle praca, koreks, wywoływanie filmów, potem zamykanie się w łazience z bratem albo zamykanie kuchni. Rodzice byli biedni, zamykaliśmy kuchnię, wieszaliśmy koce, przybijaliśmy je do okna gwoździami. Tam już były stałe dziurki. Drzwi też opatulaliśmy, tą szparę, drzwi od kuchni jakimś mniejszym kocem. Górę też zasłanialiśmy kocem. Siedzieliśmy w tej ciemni. Duszno było, bardzo szybko się robiło duszno, bo i tradycyjna żarówka za filtrem w blaszanej lampie robiła swoje i ciepło i nieświeże powietrze. Ale to było coś czarującego, jak się w kuwecie umieszczało zdjęcie i powoli pojawiał się obraz. I trzeba było wyjąć w odpowiednim momencie, nie dać się skusić wrażeniu, że już wszystkie tony dojrzały i nie dać do płukania za wcześnie i do utrwalacza. To coś niezwykłego, ale powiększanie było drogie. Wiele zdjęć do dziś nie zostało powiększonych, ale dzięki cyfrowemu światu ja mogę je dzisiaj oglądać na komputerze, na wielkim ekranie telewizora. To jest dla mnie zachwycające. Tak, powiększalnik zamieniamy na skaner i wszystko mamy. A czy od początku wywoływaliście sami, czy to dopiero przyszło później? Czy korzystaliście z labów? Jeśli chodzi o zdjęcia kolorowe, to była za skomplikowana technologia i tata je gdzieś nosił do jakiegoś fotografa. Natomiast gdy pojawił się Orwochrom, to wywoływał te filmy, wywoływała fabryka Foton w Bydgoszczy, ta, która robiła materiały negatywowe i kolorowe, i czarno-białe, i papiery fotograficzne.
W opakowaniu fabrycznym była taka koperta z blaszkami, której się nawet nie zaklejało, tylko tymi blaszkami się, przy pomocy tych blaszek po zakręceniu się unieruchomie zamykało tą kopertę i w pudełeczku kaseta z filmem wędrowała. To był ewenement, bo żeby nadać jakąś paczkę, to nie było takie proste w tamtych czasach. I wracał potem negatyw przełożony bibułką w tym samym pudełeczku zwinięty. Nie negatyw, przepraszam, diapozytyw. Nie wiem, jak to się stało, bo dzisiaj nadanie takiej przesyłki nie jest żadnym ewenementem. W latach 70. to jak się chciało nadać paczkę, to trzeba było zawinąć w szary papier i obwiązać sznurkiem. Bareja po prostu. Nie Ale można było paczki... Sznurek był konieczny, tak? Rozumiem, Konieczny był. Nie mogła być taśma klejąca. Pani w urzędzie powiedziała, nie przyjmę. Koniec. Pytałem cię wcześniej o zdjęcia motoryzacyjne, tak odbiegłeś od tego tematu, bo wiesz co, jak Mam ten dar ludzi w pewnym wieku, że jak zaczną mówić, to... Jeżeli patrzymy na twoją kolekcję, to zastanawiamy się, o co chodzi z tymi taksówkami. Wojtku, opowiesz nam o tym? To jest jedno z moich hobby. Brat miał tramwaje, trolejbusy, autobusy, to ja miałem ciężarówki i taksówki. Nie wiem, jak to się stało, ale... Rozumiem, że rozdzieliliście sobie te tematy, żeby każdy sobie wziął coś swojego i się nie wtrącał do drugiego. Chodziłem do podstawówki i jak szliśmy z redakcji z różnymi gazetami, bo tata otrzymywał też lokalne gazety z innych regionów, z innych województw, to tak byłem tak ciekawy, jakie samochody są eksploatowane jako taksówki i tak sobie zacząłem na marginesach pisać. A potem zacząłem fotografować i interesować się historią. Jak każda rzecz codziennego użytku i taksówki mają swoją ciekawą przeszłość. W tym roku wypada okrągła rocznica, nie tak jak w Misiu, bo w Lublinie taksówki zaczęły jeździć od 1911 roku. I tak mi to zostało. I zresztą nałogowo jeżdżę taksówkami. Czy wtedy, kiedy robiłeś te zdjęcia, to byłeś znany w tym środowisku taksówkarzy? Oni kojarzyli tego chłopaka, który chodzi z aparatem i robi zdjęcia? Część kierowców mnie kojarzyła. Czasem zamawiałem kurs, pytałem, czy mogę zrobić zdjęcia. Robiliśmy zdjęcia. Potem ja te zdjęcia, jak powiększyłem, wkładałem do koperty i czekały w torbie na spotkanie z właścicielem taksówki. Aha, tak. To Dzisiaj ciekawe. to przesyłam albo messengerem, albo WhatsAppem, albo telegramem, albo mailem. Ale nie, jakieś 2 lata temu wsiadłem do taksówki z numerem bocznym 27 i zaczynamy rozmowę. Mówi, o, na tym numerze to kiedyś jeździł polski Fiat koniakowy. To były, mówię, lata 70., gdzieś tak koniec lat 70. A pan mówi, ja wtedy też jeździłem, a mówi, ale na innym numerze, 832. Ja tak chwilę myślę, Biała Warszawa kombi. Pan się do mnie odwraca. A wie pan, był taki chłopaczek, fotografował taksówki. Ale ja nie mogę tego pojąć, to jest niemożliwe, że ty kojarzysz, ty po prostu już masz przypisane w pamięci numery boczne do modelów samochodu. Współcześnie już nie nadążam, ale wtedy to był najwyższy numer taksówki, to był 578. To było łatwiej, a poza tym to było świetne ćwiczenie pamięci. Wojtku, a czy nie miałeś żadnych problemów zewnętrznych, jeżeli chodzi o robienie tych zdjęć? Chodzi mi tutaj o służby, czy tam inne sytuacje. Bardzo nieprzyjemne miałem przygody i zawsze uważałem, żeby jakoś nie narazić się. Pamiętam, w Nowym Sączu fotografowałem autobusy miejskie na ulicy, tylko nie pamiętam, 2 razy takie miałem sesje w Nowym Sączu w 76 i 78.
I z drugiej strony ulicy podszedł milicjant. Zapytał, dlaczego ja fotografuję komendę chyba miejską policji. Ja już wtedy byłem wyćwiczony w odpowiedziach na takie głupie pytania, bo to były częste wydarzenia. A nie wiem, może ze 2 lata temu przychodzę do pracy i pani w sekretariacie śmieje się, że panie sędzio, dzwoniła do pana policja z Nowego Sącza. Co się okazało? W Nowym Sączu jest Towarzystwo Miłośników Autobusów i oni tam trochę zdjęć moich opublikowali na swojej stronie. Zainteresował się tym lokalny dziennikarz, poprosił mnie o rozmowę i o możliwość opublikowania w ich wydaniu internetowym i chyba papierowym, jak pamiętam. A potem, no oczywiście wszyscy miejscowi to czytali i to 2018 rok, bo to było na 100-lecie powstania policji. Aha, rozumiem. Czyli po prostu znaleźli te materiały, odezwali się do ciebie. Tak, czy mogą w książce poświęconej policji opublikować te materiały? Te, przez które ty miałeś jakiś tam problem. Tak, bo nie dość, że widać komendę, to widać po drugiej stronie ulicy milicjanta. Już nie opowiedziałem, jaką przygodę miałem z tym milicjantem. Jasne, bo trzeba tutaj wspomnieć, że w ówczesnych czasach nie tak oczywiste było fotografowanie obiektów, powiedzmy, użyteczności publicznej, czy w ogóle w przestrzeni miejskiej i tak dalej. Tak, zdarzyło mi się na ulicy Armii Czerwonej robić zdjęcia w kierunku wiaduktu na drodze Męczenników Majdanka. Dodam, że Armii Czerwonej to obecnie ulica Fabryczna. A na rogu Łęczyńskiej i drogi Męczenników Majdanka była jednostka wojskowa. Chyba tam, gdzie jest teraz Agencja Mienia Wojskowego? Tak, chyba tak. Potem były jakieś warsztaty wojskowe i za jakiś czas podeszło do mnie chyba ze 3 szeregowców z takimi bardzo poważnymi minami. Wzięli mnie do tej jednostki wojskowej. Za chwilę przyjechała suka z WSW, czyli Nysa 521 i odbyłem podróż do ich siedziby na Alejach Kraśnickich. Tam oczywiście jeszcze w jednostce wojskowej się zaczęły takie rozmowy, a kto mi polecił robienie zdjęć jednostki wojskowej, a może rodzice chcieli, żebym fotografował, a może ktoś inny. To wtedy była taka mania, że nas świat śledzi, że tu jesteśmy tak genialnie zorganizowani, mamy świetną armię, że wszyscy nas szpiegują. Oczywiście WSW musiało wywołać mój film. Zatrzymali wszystko, łącznie z aparatem. I jeszcze miałem wycięte z rocznika statystycznego taki pasek z województwami. Ja sobie tam i miastami, tak. Sobie odnotowywałem rejestrację z różnych miast. Jak widziałem jakiś samochód, który miał na boku nazwę miejscowości, to sobie odnotowałem. To oczywiście ten rulonik zwrócił też uwagę. Byłem bardzo podejrzaną personą. No nie dziwię się. Wtedy chodziłem do szkoły średniej i nie wiem, czy nie do 4. klasy. To było śmieszne wydarzenie, ale powrót do domu to mnie troszkę przerażał. Co ja powiem tacie, że wracam bez aparatu. Ale to napuścili cię po prostu, tak? No tak, odnotowali sobie, co to za podejrzany element. Ale tata się śmiał z tego. Wywołali mi ten film. Bardzo żałuję, bo tam sporo zdjęć zrobiłem, nim dokonano tego niesamowitego zatrzymania szpiega. Ale ten oficer, który ze mną rozmawiał, to cały czas bawił się tak w tym filmem, że tak zupełnie go porysował, że się nie nadawał do niczego. Oczywiście ten mój szpiegowski materiał z tablicami, z numerami rejestracyjnymi, z tym
ten wykaz też wrócił do mnie i dali mi święty spokój. Ale nie miałeś wtedy przy sobie aparatu tego 16 mm. Nie, to jeszcze ten aparat 16 mm to kupiłem znacznie później, to był rok 79. Zawsze, tak jak tata, lubiłem coś, jakieś nowinki. Kupiłem ten aparat enerdowskiej produkcji, żeby móc robić takie zdjęcia, których normalnym aparatem by się nie wykonało. Widziałem właśnie takie próby społecznego reportażu. Tutaj chodzi mi o to zdjęcie z Placu Zamkowego, obecnego Placu Zamkowego. Tak, gdybym wtedy to robił dużym aparatem, byłoby to niegrzeczne. No, małym może też nie było grzeczne, ale nie było widoczne. No, ale powiedzmy tak. O co chodzi, bo... Tak, marzyłem o tym zdjęciu, bo scenka rodzajowa tego rodzaju rozgrywała się pod dworcem głównym PKS-u bardzo często. Ludzie, którzy z wiosek dojeżdżali do Lublina pozałatwiać różne sprawy urzędowe czy jakieś inne, nim dotarli na przystanek, to się ubłocili. Takie były warunki. I jak przyjeżdżali do Lublina, to troszkę to nie za dobrze wyglądało iść gdzieś w obłoconych butach, więc stawali w środku kałuży i ręką czyścili, ręką moczoną w wodzie z kałuży czyścili te buty. I właśnie ta mała seria zdjęć uchwyciła taki moment elegancko na ówczesne czasy ubranego pana tak, to widać. W garnitur. Widać, miał jakąś sprawę do załatwienia w mieście. Wiedziałem, że tego zdjęcia nie opublikuję, a teraz to już jest nikogo chyba już publikacja nikogo nie urazi i myślę, że nikt nie pozna, kto jest na tym zdjęciu. Raczej tak, bo z tego co pamiętam bardzo mocno bije światło z tyłu. Tak. Obiektyw i nie mogłem zmienić pozycji, nie mogłem się kręcić, po prostu stanąłem w takich warunkach, jakie miałem. I to też jest urok takiej pochwyconej fotografii. Nie chciałem robić za dużo zamieszania. Aparat był nieduży, czarny. Jeszcze myślałem, czy nie zamalować matową farbą napisu chromowanego, takiego metalizowanego napisu Pentagon K16 chyba. To był taki aparat typu Pocket, tego typu aparaty były modne na zachodzie i NRD musiało oczywiście dorównać tym trendom. Kupując go wiedziałem, że zdjęcia będą ziarniste. Tyle lat już robiłem zdjęcia z małej klatki. Raczej nie będzie możliwości wycięcia fragmentu, a i mała klatka to też dawała ziarno. Co innego, gdy się filmuje, a co innego, gdy się robi zdjęcie. Tak, ale one są bardzo specyficzne i mają swój urok. Jeżeli chodzi właśnie o to ziarno, które nie pasowało ci, jak wiem, kiedy zeskanowaliśmy. Tak, czasem mnie drażni to ziarno, no ale coraz bardziej się przyzwyczajam i tak jak oglądam stare zdjęcia, nawet z jakimiś wadami i się delektuję, to mam nadzieję, że moje zdjęcia dzisiaj są tak odbierane. Ale takich swoich bardzo złych zdjęć to też nie daję do zeskanowania. Nie. Tak jak już rozmawiamy o technikaliach, o ziarnie, o filmach, Wojtku, jakie ty masz podejście do fotografii analogowej obecnie? Czy to jest fanaberia, czy to ma faktycznie jakąś wartość? Czasem chciałbym wrócić do tego, porobić zdjęcia aparatem analogowym, ale to musiałbym kupić całą ciemnię, koreks, wyposażenie ciemni. O materiały fotograficzne jest chyba jeszcze trudniej niż w latach 70. Nie, raczej nie. Nie, z doświadczenia chociaż widzę w zakładzie fotograficznym, gdzie czasem coś oddaję do powiększenia w dużych rozmiarach, to widzę, że Ilfordy są. Kiedyś Ilford to
było marzenie. Mieć Ilforda, bo w Cafie były używane Ilfordy. Wydaje mi się, że teraz filmy Ilforda, właśnie te HP5-400 to stały się nawet modne i to widać na różnych tam portalach społecznościowych, że ludzie chwalą się tym, że robią zdjęcia właśnie na tym filmie i z tego co słyszałem wracają też filmy dawno już nieprodukowane, więc to świadczy o tym, że ta fotografia analogowa jednak ma się dobrze wśród młodych ludzi. Ale to trzeba, tak jak mówię, trzeba mieć wszystko od koreksu poczynając aż do suszarki fotograficznej, która umożliwiała wysuszenie zdjęcia na błyszcząco. Ale to dla mnie to fotografia to magia. Magia ta analogowa, ale cyfrowa to jest coś cudownego pod innym względem. Robię zdjęcie, za chwilę ściągam je przez Bluetooth na komórkę i wysyłam mailem czy jakimś komunikatorem. No to jest niesamowite. A jeżeli chodzi o estetykę tych zdjęć współczesnych? Kiedyś, gdy robiłem zdjęcia analogowe, to taka jakość to byłaby wspaniała. Teraz bardzo mi się podobają coraz bardziej te stare zdjęcia, bo one wiążą się też ze wspomnieniami. Opowiadałem tu o tej mojej szkolnej wycieczce, na której dostałem ustawioną już do pogody i pory roku werrę. Robiłem kolorowe slajdy, oczywiście bardzo motoryzacyjne. Robiłem zdjęcia autobusu, którym przyjechaliśmy, to był San H01. Przed nim stał Fiat 682RN. To był taki luksusowy autobus, który kiedyś był sprowadzany w latach 60. czy pod koniec 50. dla PKS-u, dla linii dalekobieżnych. Potem przechodził na emeryturę, trafił do różnych firm. W Zakopanem jeszcze długo jeździły. A na rynku Starego Miasta zobaczyłem jakiś bardzo nowoczesny autobus. Biegłem, żeby go zdążyć sfotografować i na skutek tego rozemocjonowania zdjęcie się lekko rozmazało. Ale okazało się, że sfotografowałem prototyp autobusu Sanos, który miał być produkowany w Sanoku. A zdjęcie zrobiłem na rynku, którym kilkadziesiąt lat wcześniej mój tata uwiecznił autobus, którym przyjechał na wycieczkę szkolną. W 1938 roku przyjechał na wycieczkę autobusem miejskim Chevrolet z nadwoziem Lilpop-Rau-Levenstein. Obok stoi jeszcze drugi autobus. Nie, przepraszam, tata przyjechał autobusem Henschel. Obok stoi autobus Chevrolet z nadwoziem fabryki Lilpop-Rau-Levenstein i polski Fiat, który jeździł na trasie do Puław. Taka niesamowita dla mnie zbieżność i okoliczności i miejsca. To zdjęcie, negatyw tego zdjęcia to zachował się mimo wojny, mimo tylu przeprowadzek. Tak, i zatoczyliśmy koło od fotografii twojego taty do twojej fotografii, która też była związana z twoim tatą. Mam nadzieję, że nawet z ciekawości, z przypomnienia powrócisz do fotografii analogowej. Jeżeli uruchomimy ponownie naszą ciemnię, to zapraszam cię, abyśmy razem coś tam zrobili i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Świetny pomysł. Bardzo dziękuję. Bardzo chętnie. A ja serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Bardzo było mi miło, że mogłeś opowiedzieć o okolicznościach powstania tych 500 fotografii, które opublikowaliśmy w naszej bibliotece i na naszym serwisie internetowym Lublin Fotografia. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję, chociaż było to dla mnie nad wyraz stresujące.